czajnikowy.pl. Odbudowa murów obronnych wciąż trwa po trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce 29 lutego w 1960 roku. I właściwie tyle zostało z pięknej kultury dawnego Maroko właśnie w Agadirze. Weszliśmy tutaj, żeby zobaczyć nie tylko panoramę Agadiru, ale również właśnie ten ostatni prawdziwy zabytek, który wciąż się odbudowuje i wciąż się zwiedza, chociaż na dobrą sprawę poza widokami i wielbłądami nie ma tutaj nic. Jesteśmy w Maroko po to, żeby napić się charakterystycznej i typowej dla tego regionu marokańskiej zielonej herbaty z miętą. Jest to coś, co kojarzy się z Maroko zaraz obok wielbłądów, przypraw i kolorowych, pachnących klimatów rodem z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Maroko jest to kraj na północno-zachodniej części kontynentu afrykańskiego, zaliczany do kręgu kultury arabskiej. To też wymieszały się tutaj właściwie różne rzeczy. Po pierwsze Arabowie i muzułmanie, po drugie miejscowi, którzy już są gdzieś zepchnięci w góry, mało się tutaj widzi tej kultury berberyjskiej. No i Francja, ponieważ kiedyś Francuzi byli tutaj właścicielami, można by powiedzieć, protektorami całego regionu, więc język francuski jest tu powszechny. Kultura francuska też zostawiła swoje piętno. Mamy taki tygiel, który niby to kojarzy się z Bliskim Wschodem, a tak naprawdę znajduje się w zachodniej Afryce. Ale jest bardzo orientalnie, mimo to, że to w ogóle nie Orient. Tak czy inaczej, herbata marokańska jest tutaj czymś codziennym. My postaramy się to sprawdzić, ponieważ gotowaliśmy ją już nie raz, przygotowywaliśmy, piliśmy, mówiliśmy, ale jesteśmy tu, żeby sprawdzić, jak ona wygląda tak naprawdę w miejscu, skąd się wywodzi. W tym kraju, który jest w sumie mniej zaludniony od naszej Polski, a większy znacznie od niej. Chociaż tutaj raczej na brak przestrzeni się nie narzeka. Wszyscy są raczej rozsiani. Sama Sahara jest kawałek dalej, więc tutaj jeszcze tętni życie i tętni herbata. Idziemy jej szukać. Postaramy się znaleźć ją gdzie tylko się da i skosztować gdzie tylko się da. Zobaczyć, jak się ją przygotowuje, w czym się ją przygotowuje, z jakiej okazji się pija i czy zawsze jest taka sama. I czy tak naprawdę jest to codzienny napój tutejszych ludzi, czy tylko taki turystyczna ciekawostka, żeby można sobie zrobić zdjęcie z charakterystycznym czajnikiem. Agadir to miasto nad Atlantykiem i właściwie najbardziej wysunięte duże miasto na południe. Dalej już Sahara. Za naszymi plecami zabytki, bo jak widzicie, same zabytki, tak naprawdę jedyne co tu jest zabytkowe, to na czubku wzgórza zostały mury, które otaczają nic, ponieważ to co było wewnątrz murów się rozsypało, a stało się to w latach 60., kiedy to miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, katastrofalne w skutkach. Właściwie wszystkie zabytki, jakie tutaj były, zostały zniszczone, zginęło wiele osób, no i miasto jest, no nie można powiedzieć, że odbudowane, tylko zbudowane na nowo, ponieważ zupełnie w nowym stylu. Tak czy inaczej, napis ten upamiętnia ofiary tej tragedii i jest jednym z najbardziej charakterystycznych rzeczy w tym mieście, takie Hollywood. To jest takie marokańskie Bóg, honor, ojczyzna, ponieważ tam jest napisane Bóg, król i naród, czy właściwie Allah, król i naród.
poszukiwaniu marokańskiej herbaty miętowej udajemy się na targowisko, ponieważ targowisko, tak jak ta właśnie herbata, jest elementem codzienności tutejszych mieszkańców. Można, jak wieść niesie, napić się na takim targu herbaty przy poważniejszych transakcjach, kiedy się targujemy, bo targować się tutaj trzeba. Kiedy kupujemy na przykład dywan albo meble, które można tutaj powszechnie dostać, co jest raczej wydatkiem większym i raczej jednorazowym. Przy mniejszych zakupach raczej nie częstuje się nas herbatą. W każdym razie, gdy targujemy się z naszym sprzedawcą, możemy z nim wypić herbatę, co pomaga zawrzeć odpowiedni i korzystny dla obu stron jakiś tutaj kontrakt handlowy. To też tam poszukamy herbaty miętowej. Taki targ w krajach muzułmańskich nazywa się suk i często jest nazywany od dnia tygodnia, w którym był organizowany. To jest targ niedzielny, czyli suk el-had. Taki początkowo był robiony w niedzielę, teraz jest organizowany w każdy dzień, za wyjątkiem poniedziałku. Kiedy nie było jeszcze tak dużego tutaj miasta i tylu ludzi, tylu turystów, targ był zwoływany raz w tygodniu, żeby wszyscy miejscowi wyrobnicy, no i również rolnicy z pobliskich miejscowości i wsi mogli się zjechać i między sobą handlować. Teraz kupimy tam już wszystko i to każdego dnia. Chodźcie, zobaczmy. It's good quality, Morocco. Okay, how much? 220. Good. 220. Okay. Dirham. It's good quality. Oh yes, it's different. Yes, this is lighter. Have you got glasses for this? Taptil, no? No, this not, but glasses. There is. No, I don't need. No problem. For glass. Yes. Yeah, they're beautiful. It's only this? Ah, I don't see. Sample. that's so simple. Is this it's a Moroccan style, you know? It's popular here in Morocco. Yeah. Maybe this one. C'est Morocco. C'est la même. Yes. Yeah. But you in a restaurant you drink tea. This one. This one. Yes, this is popular. Yeah. Yeah. More popular. This one. This one are popular. This one Yeah, for they're coffee. beautiful. Oh, it's for coffee. Oh no, Yeah, coffee that's no. There is my friend. Ali Baba. Yes. There is. Together. Why you call him Ali Baba? Yeah, Ali Baba. La. Yes, because I saw many people with beard, but no one with long hair. It's Good. not hair. No. It's beard. Yeah. Yes. Alibaba. one with- yeah. Okay, it's funny. Okay, but it must be big. Yes. Big, yeah. You have also, and he has it also. Wonderful. So how much for everything? Together. Yes, together. Tablet for. Yes, maybe. أروح أشتري. هاي مشكلة يعني هاي Podoba mi się. Zobaczymy, czy będzie cena jakaś w miarę przystępna. Ogólnie czajniczek dobrej jakości, ciężki na nóżkach, szklaneczki szykowne. No i taca najmniej mi potrzebna, ale jednak. هذا 80 درهم. Paragon. هذاك كيسان 80 درهم. 80 80. 120 درهم. Okay, it's دير الشطة كم تعرف هكا
400, 4,000? No, it's too much. 4,000? 220. It's 220, yes, 220, yeah. 80 for glasses, and 120 for Tablet. tablet. Tablet, yeah. Okay, so it's 420. 420. 420. So it's too 420. much. I have. How much good price for you? Good price. Okay, I don't need this. No this. No, Okay. Bye bye. so it's 300, yes, for everything. 300. 300 with this. No this one. But I don't need this. But if it's 300 everything, I take it. Will be 400. No problem. 400. 400. Ah, that's 20 only. 250. No tablet. No tablet, glasses and pot. 250. 250. 280. No problem. 60. 200. 260. No. What price? 70. طيب 270 درهم هذا والله في كيسان 270 really Maybe without one glass. okay okay So okay 270. 270 Ah, okay. Thank you. 20. 70. Yes. really finish okay Okay. Na SUP można wejść jedną z 12 bram. Przy każdej skupia się, powiedzmy, inna branża towaru, jaki możemy sobie tutaj zakupić. W tłumie musimy uważać właściwie na wszystko, ale okazuje się, że jest tutaj dość bezpiecznie. Raczej nas tutaj gdzieś naciągną i okantują niż okradną. Zauważcie, że wiele osób przed wejściem na targ proponuje nam swoje przewodnictwo i to, że gdzieś nas zaprowadzą, gdzieś się potargują w naszym imieniu. Okazuje się, że często są oni zaprzyjaźnieni i może się okazać, że nie wyjdziemy na tym najlepiej, więc dobrze jest się czasem samemu potargować, na ile będziemy w stanie. W ogóle samo miasto jest dość bezpieczne. Tutaj jest sporo policji. Jak zauważyć można, chodzą po ulicach nie tylko w mundurach, ale również tacy tajniacy. I oni dbają o bezpieczeństwo turystów, dbają o bezpieczeństwo całego miasta. Stąd miasto jest bezpieczne, chociaż wszędzie się nas zaczepia i wszędzie się nam próbuje coś zaproponować, mniej lub bardziej nachalnie.
Herbatę już mamy. Dostaliśmy ją osobno, czyli tak jak najczęściej się w Maroko dostaje. Mamy tutaj parzącą się jeszcze zieloną herbatę. Mięta w jednej szklaneczce jest osobno świeżutka, pachnąca, bardzo intensywna. A tutaj mamy takie wielkie kostki cukru. Do herbaty można zamówić sobie na przykład na obiad tadzin, który jest taką potrawą narodową, można by powiedzieć. Można go zjeść wszędzie. Jest podawany w takiej postaci skwierczącej, prosto z pieca. Taka jakby doniczka ceramiczna, którą przykryta jest micha, w której są warzywa i koniecznie mięso. W każdym razie herbata idealnie komponuje się jako narodowy napój do narodowej potrawy. Jak ją przyrządzić? Dostajemy taki zestaw. I co musimy teraz zrobić? Po pierwsze, wkładamy miętę tutaj. Dobrze jest ją troszeczkę pognieść jeszcze, troszeczkę, żeby bardziej pachniała. Wrzucamy i to się teraz parzy. Bardzo miętowe palce. Zapach mięty tutaj jest zupełnie inny niż u nas. Zwróćcie uwagę, nie jest to taka pieprzowa mięta, tylko bardzo taka przyjemna i słodka mięta na nas, północnoegipska. Jak to słodzimy? Mamy tutaj cukier w wielkich kostkach, ale nie mamy łyżeczki. I co? Załatwili nas. Otóż nie. Właśnie łyżeczki ma nie być. Cukier używa się w ten sposób, że wkładamy do czajniczka całą taką bryłę. Albo nawet dwie, jeżeli lubimy. My nie będziemy przesadzali. Jak widać, rozpuszcza się. Nawet takie śmieszne bąble idą. Ale to nie załatwi sprawy. Jak mieszamy taką herbatę? Uwaga. Wlewamy do szklaneczki. A z tej szklaneczki wlewamy z powrotem. I wlewamy do szklaneczki. I z powrotem. I tak wiele razy. Jeśli szklaneczka jest za gorąca, wlewamy do drugiej. Mamy 3, w jednej była mięta. Możemy nawet kogoś zaprosić. Może nie będziemy zaczepiać tutaj przechodniów, ale 3 do dyspozycji. I wlewamy. I w ten sposób cukier się rozpuści. Uwaga, w Maroko jest tak, że i ta mięta, i herbata pozostaje cały czas w czajniczku. Więc co? No, nalewamy szklaneczkę i napar ma jakiś tam smak, ma jakąś intensywność. Ale pijemy, a reszta ciągle jest w czajniczku. Więc naparza się dalej. Jest coraz bardziej gorzkie, coraz bardziej miętowe i coraz bardziej słodkie, ponieważ ta kostka nadal tam jest. Więc kolejny napar będzie mocniejszy, słodszy i jeszcze bardziej gorzki zarazem i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj nawet takie przysłowie, które mówi po kolei, że te szklaneczki są mocne, słodkie i gorzkie. To też nalewamy. Jest nas 2, obiad dwuosobowy, więc powinno akurat nam starczyć na 2 szklaneczki. Spróbujemy zrobić turbanik. To się nalewa ogólnie z wysoka, żeby chlapało. Wtedy robi się taki turban na powierzchni herbaty, czyli po prostu ta warstwa pianki. Czy nam to wychodzi? To nie jest jakaś bardzo gęsta i sztywna, ale jest. Udało się spienić. Kosztujemy, proszę uprzejmie. I tutaj dla mnie. Sprawdźmy. Wyśmienite. Oczywiście. Doskonała marokańska herbata. Nie wiem na bazie jakiej herbaty jest zrobiona, ponieważ powinien to być chiński gunpowder, ale jak się tak już rozglądaliśmy, to różne herbaty się tutaj pojawiają w zielonej wersji. Tak czy inaczej czuje się ją, jest mocna, wyraźna. Jeśli to nie jest gunpowder, to coś, co daje równie intensywny napar. Mięta, z racji tego, że jest jej dużo, jest świeżutka, również mimo tak krótkiego parzenia przepuściła do naparu swój charakterystyczny, orzeźwiający aromat. No i cukier w dużej ilości sprawia, że jest to wręcz ulepek, a jeszcze nie daliśmy całości, daliśmy tylko jedną kosteczkę. Trzeba na to uważać. Smacznego!
ważną rzeczą, którą chcieliśmy koniecznie zobaczyć w tym regionie, są słynne drzewa arganowe, po których chodzą kozy, ponieważ no, jak się szuka różnych zdjęć związanych z Maroko, to wcześniej czy później trafia się na stado kóz siedzących na drzewie, jak małpy, powspinane na samą czasem nawet górę. Byliśmy strasznie ciekawi, jak to wygląda i co te kozy tam w ogóle robią. Okazuje się, że bardzo jest to związane właśnie z drzewami arganowymi i z coraz popularniejszym na świecie olejem właśnie z drzew arganowych, właściwie to z pestek tegoż drzewa. Drzewo to owocuje czymś, co przypomina oliwki. Wewnątrz tych oliwek są oczywiście pestki, wewnątrz tych pestek jest miąższ, a wewnątrz tego miąższu jest drogocenny olej, który nie tylko może być spożywany, ale również stosowany do celów kosmetycznych, intensywnie nawadniając, ujędrniając skórę i dostarczając bardzo dużo przeciwutleniaczy. Jest to teraz bardzo modne, bardzo powszechne. Sami na pewno zauważyliście, że olej arganowy jest bardzo drogi. Dlaczego jest taki drogi? Ponieważ on jest tylko tutaj. Tylko w okolicach Agadiru występują arganowce i tylko tutaj produkuje się ten olej i co ciekawe, produkuje się go właśnie za pomocą kóz. No może przy takim większym przemyśle nie, ale pomniejsi producenci używają kóz, które właśnie wspinają się na drzewa i wyjadają dojrzałe owoce. A gdy już wyjedzą te owoce, to takie pesteczki, te oczywiście nie pochodzą stamtąd, są przez nie wydalane. No i w ten sposób arganowce się rozmnażają, przechodząc przez układ pokarmowy kozy. To było wybierane z odchodów kozich, no i dzięki temu był już ułatwiony dostęp do samej pestki. Teraz robi się to również inaczej, gdzie nawet tych drzew broni się przed kozami, po to, żeby tego nie zjadły, żeby można zebrać te owoce i wyłuskać właśnie te orzeszki. Praca przy oleju jest ciągle ręczna i ciągle dość taka, można powiedzieć, monotonna, nudna wręcz, ponieważ siedzą najczęściej kobiety, które ręcznie rozłupują najpierw owoce, wyciągając z miąższu pesteczkę, potem samą pesteczkę, wyciągając ten miąższ z pesteczki, no i dopiero ten miąższ jest, jeżeli do celów spożywczych, podprażany, a jeżeli do celów kosmetycznych, zostaje taki surowy. Jest on wkładany do specjalnego młynka przypominającego moździerz, chociaż bardziej takie żarna do zboża. Kamienny młynek, który w górnej części ma napędzany ręką taki kamień, który po prostu rozciera miąższ tych orzechów i wydostaje się stamtąd specjalna pulpa, która jest to taka pasta, powiedzmy, zrobiona właśnie z tych orzeszków, zawiera bardzo dużo, również białka, ale to na marginesie, bardzo dużo tego oleju. I żeby odzyskać olej z tej pulpy, należy go zalać wodą. W ten sposób wypłukujemy olej, który utrzymuje się na powierzchni wody i jesteśmy w stanie go zebrać. Za to wyciśnięta pulpa, bogata w białko, służy jako pokarm dla kóz. Właściwie wszystkie odpadki po kolei służą jako pokarm dla kóz, nie licząc tych twardych łupinek. Jak widzicie, te orzeszki są dość twarde, nawet stukają, fajny dźwięk wydają. Tych łupin używa się do palenia. Można z tego robić opał po prostu do ogrzewania różnych domostw czy piecy, przy których przygotowuje się posiłki. No i właśnie taki olej później jest rozlewany do buteleczek i sprzedawany drogo na cały świat, a kozy biorą w tym wielki udział i dlatego warto, będąc w tej części Maroko, koniecznie poszukać gdzieś tych kóz na drzewach, bo widok jest niesamowity.
Marokańczycy są bardzo uczynni i pomocni. Cały czas nazywają nas przyjaciółmi. Ciągle pytają, czy czegoś nam nie trzeba i jak się czujemy. Ciągle chcą nas gdzieś poprowadzić, gdzieś podwieźć i coś sprzedać. Zwłaszcza jeżeli sobie leżymy na kocyku. Nie musimy się o nic martwić, bo wszystko zostanie nam przyniesione. Dziś zrobiliśmy sobie przerwę z Patrykiem i on poszedł pływać, ja leżałem właśnie na kocyku. No i zdążono mi w międzyczasie zaproponować masę rzeczy. Między innymi kawę i herbatę. Tą ostatnią skutecznie, przez co pan zatrzymał się na dłużej, przygotował mi herbatę. No a kiedy tłum zobaczył białego z portfelem na wierzchu i to, że przyjął już od kogoś jakiś towar, no to wszyscy się zbiegli. To też musiałem odmówić bardzo różnych rzeczy, na przykład drewnianych słoników, haszyszu, poza tym granatów, winogron, cóż jeszcze, orzeszki się pojawiły, ręcznie tkane chusty, marihuana, poza tym dziwne nakrycia głowy, były bransoletki, etniczna biżuteria, kokaina, a także daktyle, migdały, parasol, krzesło, buty i w sumie jeden pan to nawet zaproponował nie wiem co, bo głównie to spędził czas. Proponował chyba swoje towarzystwo, bo zagadywał, opowiadał, ale ostatecznie nie dowiedzieliśmy się, co właściwie sprzedaje, więc sobie poszedł. Krótko mówiąc, nie musicie brać nic na plaży. Wszystko do was przyjdzie. Niestety w dużo wyższych cenach, ale jeśli nie chce wam się nosić, idealnie. Europejczycy przy tych temperaturach powinni pamiętać, żeby porządnie się nawadniać. Można się tutaj wypocić do sucha. Co warto jeszcze wiedzieć, przyjeżdżając do Maroko? Z naszych obserwacji przy naszym krótkim tutaj pobycie przede wszystkim rzuca się w oczy to, że bardzo trudno jest się tutaj poruszać po ulicy. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wynajęcia samochodu i jeżdżenia tutaj, ponieważ jak zauważyliśmy, przepisy ruchu drogowego, jakkolwiek podobne do naszych, wręcz te same, są raczej przestrzegane dość losowo. Jeżeli ktoś ma ochotę, to włącza kierunkowskaz, jeżeli nie, to nie. Pasy się zmienia przypadkowo, klaksonów używa się powszechnie. Czasem nawet zauważyliśmy, że niektórzy włączają kierunkowskaz zupełnie w przeciwną stronę niż naprawdę skręcają. Jest to takie dość dziwne. Wiąże się to również z tym, że przejście przez ulicę jest dość kłopotliwe. Okazuje się, że nie ma się tutaj pierwszeństwa na pasach i że te pasy, tak na dobrą sprawę, w praktyce funkcjonują jako miejsce, gdzie możemy się przeciskać przez samochody. No i czasem ktoś przepuści, co ciekawe najczęściej autobusy, ale tak ogólnie to przypomina to troszeczkę tą grę z żabką skaczącą przez autostradę. Wchodzimy, cofamy się, idziemy, przepuszczamy i jakoś udaje nam się przejść, ale nie wygląda to jak w Europie. Co warto wiedzieć o miejscowych, to są bardzo mili, choć wydaje nam się, że często dla pieniędzy. Co chwilę ktoś proponuje, że nas gdzieś zaprowadzi. Polecają się jako przewodnicy. Gdy zatrzymamy taksówkę, to również taksówkarz poleca się jako przewodnik. Wszyscy liczą na mały prezent dla siebie, powołując się na swoją ubogą rodzinę, małe dzieci. Każdy, krótko mówiąc, żebrze. Jeżeli ktoś żebrze po prostu, nie proponując niczego w zamian, mamy takie wrażenie, że czasem robi się to tutaj w ogóle z przyzwyczajenia. Osoby ubrane zupełnie czysto i normalnie, widząc turystę, wyciągają rękę i żebrzą. Żebrzą również tacy, którzy nie są czyści i wyglądają jak prawdziwi żebracy. Tych również nie brakuje. Co więcej, trzeba uważać na taksówkarzy, ponieważ oni trąbią na przechodzących turystów tylko po to, żeby zapytać z drugiego końca ulicy, czy gdzieś nie podwieźć i czy gdzieś nie poprowadzić. To też jesteśmy ciągle obtrąbiwani, można by powiedzieć. Bardzo dużo jest tutaj zwierząt, które poczynają sobie dość śmiało z ludźmi. Pomijam ptaki drobne, które wydziobują wszystko wszędzie i raczej nie boją się ludzi, to najbardziej rzucają się w oczy koty, których jest tutaj niezliczona ilość. Całe chmary kotów. Wszędzie, gdzie się rozejrzymy, są koty, które chodzą, które coś jedzą, które się wylegują, które zajmują bardzo dziwne miejsca, które siedzą na drzewach, na kamieniach, na schodach, na ulicach, na chodnikach i w restauracjach.
pod nogami co chwilę ociera się jakiś kot i nawet nie licząc na to, że coś spadnie ze stołu, tylko po prostu jakoś im tam dobrze chodzą i ocierają się turystom, którzy jedzą obiad. Bardzo to takie nietypowe, nikt ich nie przegania. Kotów jest chmara i wyglądają troszeczkę inaczej niż nasze. Mamy wrażenie, że są jakieś chudsze i mają dziwniejszy wyraz twarzy, można by powiedzieć. Widać, że to nie są polskie koty po prostu. Niektóre mają nawet jakieś cechy rasowych kotów. Niebieskie oczy, bardzo puchaty ogon. Ewidentnie nie ma tutaj nad nimi żadnej kontroli i nikomu nie przeszkadzają. Poza tym są też psy, ale te w większości sytuacji po prostu się wylegują. Są konie, ale na tych nikt nie jeździ. Są wielbłądy, na których czasem ktoś pojeździ, ale jest to raczej atrakcja turystyczna, więc dzikich wielbłądów czy koni się tutaj absolutnie nie spotyka. No i wszechobecne kozy, oczywiście nie w mieście, poza miastem, całe stada kóz wypasające się pod drzewami, na drzewach i na wszystkim, co tylko da się ugryźć i zjeść. Jeżeli mamy zamiar zjeść coś na mieście, oczywiście nie ma z tym problemu, zagania się nas do każdej restauracji i okazuje się, że potykacze, które na ulicy zachęcają nas obrazkiem z pięknym jedzeniem i przystępną ceną, tak naprawdę są chwytem marketingowym, bo gdy weźmiemy do ręki menu, okazuje się, że ta sama potrawa kosztuje znacznie więcej niż właśnie na tym potykaczu. Kiedy o to pytamy, okazuje się, że na potykaczu jest promocja, która dotyczy zupełnie innego dnia niż dzisiaj, więc możemy się czuć troszeczkę naciągnięci. Najlepiej wybrać miejsce, gdzie siedzą miejscowi. Tam będzie tanio i smacznie. Poszukiwania herbaty zielonej marokańskiej, czyli berberyjskiej whisky, czyli herbaty po marokańsku, czyli tuarega, czyli magrebi, dobiegają powoli końca. Jest wiele nazw tej herbaty, ponieważ w wielu krajach się ją pija. Właściwie w całym Magrebie, czyli północnej Afryce, czyli zachodniej części kultury arabskiej, ponieważ to Arabowie dotarli do Afryki, wyparli miejscowe plemiona berberyjskie w góry, teraz się już wymieszali, ale to właśnie plemionom berberyjskim zawdzięczamy berberyjską whisky, czyli właśnie miętową herbatę. Piliśmy ją wszędzie. Gdzie się tylko dało, bo szukaliśmy jej wszędzie, gdzie się tylko dało. Okazuje się, że rzeczywiście nie jest to mit, piją ją tutaj wszyscy z każdej okazji, o każdej porze dnia, częstuje się nią turystów, piją ją sami Marokańczycy, prawdopodobnie pija się też ją w domach, ale tam nie zajrzeliśmy. W każdym razie pija się ją w zakładach pracy, pija się ją w warsztatach, pija się ją na ulicy, na chodniku, w sklepach, gdzie się tylko da. Fakt jest taki, że można napić się jej, kiedy się targujemy, co nam się udało. Można się napić na zapleczu sklepiku z przyprawami, co również nam się udało. Częstowano nas ją w hotelu, przy śniadaniu, jak i również właściwie witając nas przy drzwiach. Można napić się herbaty po prostu wchodząc na hol hotelowy. Napiliśmy się jej nawet na plaży. Okazuje się, że tam bardzo pomysłowa konstrukcja pozwala serwować gorącą herbatę turystom w każdej chwili, w każdych warunkach. Duży czajnik wody ma od spodu zamocowane palenisko, które niesie się razem z czajnikiem, przez co cały czas mamy dostęp do gorącej wody. Zalewa się herbatę, w drugiej siatce, w drugiej ręce niesie się świeżą miętę, niesie się cukier i w ten sposób częstuje się nią ludzi na ręcznikach opalających się zwyczajnie na plaży. Można się jej napić oczywiście w restauracjach, co też sprawdziliśmy. Podobno częstują nią również poza miastem, w wioskach, w normalnych berberyjskich chatach. Tego akurat nie sprawdziliśmy. Tak czy inaczej potwierdzamy, że jest wszechobecna i na kilka sposobów przyrządzana. Przede wszystkim podaje się ją w ten sposób, że zaparza się w czajniku po prostu herbatę zieloną i dopiero podaje się miętę osobno i częstowany zaparza miętę w czajniku, później słodzi i nalewa sobie do szklaneczek, jak sobie życzy. Ale jest też metoda, która najbardziej nam się spodobała i najbardziej nam zasmakowała, czyli właśnie ten oto worek zabawnej mieszaniny, którą kupiliśmy na targu. Jest to, no tak twierdził ten pan, jego autorska mieszanina, ponieważ jest tutaj róża, jest tu już od razu herbata, jest tutaj mięta. Jeśli dobrze zrozumiałem, to chyba nawet w dwóch gatunkach i coś, co on nazwał citron. Podejrzewam, że albo trawa cytrynowa, albo jakaś citronella, albo jakaś inna roślina. To jeszcze ustalimy. Tak czy inaczej ta jego mikstura była lekko podgotowana i w ogóle nie słodzona.
Bardzo nam to smakowało, może dlatego, że wszystko jest tutaj piekielnie słodkie i również ta herbata jest piekielnie słodka, więc mieliśmy już ochotę na coś mniej posłodzonego. Ale fakt jest taki, że nowe, ciekawe nuty wyszły z tej mieszanki. Jej zaletą jest to, że nie wymaga świeżej mięty, a wystarczy taka po prostu suszona. Jak to przygotujemy? Kwestia zupełnie gustu, ponieważ i tutaj nie ma jednolitości. To jest jednak rzadsza mieszanka. Herbata zielona służąca do przygotowania tej herbaty, tego naparu, to najczęściej jest chiński gunpowder albo chińska chunme, którą można dostać tutaj nawet w marketach, więc jest to bardzo powszechne. Zajnikowy pes